Cześć, w tym filmie pokażę, jak możesz zrobić właśnie taki model terenu 3D w programie Blender, wykorzystując paletę kolorów mapy hypsometrycznej oraz shader, który będzie proceduralnie dostosowywał się do wysokości modelu. W Blenderze otwieramy sobie nowy projekt i pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to zainstalujemy potrzebne wtyczki. Udajemy się do zakładki Edit, Preferences i tutaj w zakładce Add-ons w pasku wyszukiwania wpisujemy Blender GIS. To jest ta wtyczka. Następną wtyczką, którą musimy sprawdzić, czy mamy zainstalowaną, to jest Node Wrangler. Te dwie wtyczki będą nam potrzebne do wykonania grafiki. I jeżeli mamy już to ustawione, to teraz możemy skasować sobie rzeczy na scenie. Tutaj w górnym pasku pojawiła nam się zakładka GIS. I tutaj Web Geodata, podczytamy sobie mapę bazową z OSM, klikamy OK i pojawia nam się mapa świata tak jak w QGIS-ie. Przybliżymy sobie do regionu, który chcemy pobrać. Ja tutaj sobie przybliżę do regionu Karpat, ponieważ tam jest wysokie zróżnicowanie terenu i będzie fajnie widać różnice pomiędzy wysokościami. I jeżeli mamy już przybliżone do naszego terenu, to klikamy Escape i już mamy załadowaną i możemy sobie przybliżać. I jeżeli napotkamy na taki problem, że nie możemy teraz oddalić tej mapy, to trzeba klawisz N sobie wcisnąć i tutaj w zakładce View wpisać w end coś około 100 000, a tu clip start 100 metrów i już można oddalać mapę. Następną rzeczą, którą będziemy chcieli dodać sobie, to jest numeryczny model terenu i też sobie pobierzemy go poprzez zakładkę Blender GIS. Klikamy tutaj Web Geodata, klikamy Get Elevation i tutaj jako serwer wybieramy Open Topography 30 metrów i będzie nas prosiło o podanie swojego API, więc żeby to zrobić, to musimy wejść w przeglądarkę i na tym serwisie Open Topography kliknąć Request API Key. I tutaj trzeba będzie się zalogować i będzie można skopiować sobie ten klucz. Logujemy się, to jest nasz klucz, który musimy skopiować. I jeżeli już mamy ten klucz API, to tutaj wybieramy sobie, z jakiego zakresu mapy ma nam pobrać dane i klikamy OK. Pobrała nam się już mapa z takiego zakresu, jaki mieliśmy widok ustawiony. I teraz ona jest w dosyć niskiej rozdzielczości, ale zaraz to poprawimy. Więc tutaj, jak przejdziemy do zakładki Modifiers, ta mapa jest skonstruowana w taki sposób, że jak sobie wejdziemy w Edit Mode, to jest jeden plane, który jest następnie przez Subsurface Modifier. Są dodane do niego dodatkowe płaszczyzny, a później jest zrobiony displacement poprzez displacement modifier. To jest sterowane przez teksturę, która została pobrana i zaimportowana do tego obiektu. Żeby dodać więcej geometrii, musimy dodać kolejny subsurface modifier. Tutaj sobie klikamy Add Modifier, Search i wpisujemy subsurface. To się nam dodało za displacement modifiers, ale to musi być przed. Tutaj zmieniamy sobie na Simple i jak widzimy, już troszeczkę nam się geometrii dodaje, więc zwiększamy te poziomy. Możemy dać na 4, żeby nie było za dużo geometrii, bo już w tym momencie mamy 1 000 000 wierzchołków, a na 5. level to już jest 5 milionów, a na 6 to chyba będzie tam około 40. Więc zostawmy sobie na 4 póki co. Tutaj jeszcze jest takie coś, że możemy sobie regulować siłą tego Displacement Modifiers i zmienimy to sobie na 4 i teraz w lepszy sposób widać tą rzeźbę terenu. Nie jest to co prawda do końca prawdziwe, ale na potrzeby wizualizacji możemy sobie to ustawić w taki sposób. Więc teraz jak mamy już dodaną
naszą mapę i obrobioną ją w odpowiedni sposób, możemy dodać sobie na tą mapę teksturę, ponieważ gdy przejdziemy do widoku renderowanego, to nie ma tutaj żadnej tekstury na tej mapie. Więc na samym początku to wejdziemy sobie w ustawienia świata i dodamy sobie słońce. Sky Texture. Tutaj możemy sobie zmniejszyć najpierw siłę, a teraz sobie zmienimy siłę świecenia słońca. Na pół damy. To tutaj możemy nawet dać na 0,2 i już trochę lepiej to wygląda, nie jest takie jasne. Zmienimy sobie może kąt na jakiś taki. Tutaj możemy się pobawić nachyleniem słońca, jak i również jego wielkością. Zmiana wielkości słońca na większe powoduje to, że cień jest bardziej miękki. Jak będziemy zwiększać rozmiar, to tutaj się w ogóle ten cień rozmyje, a jak damy wartość na 0, to będzie taki mega ostry. Możemy to przywrócić do wartości podstawowej już. I teraz zajmiemy się teksturowaniem tego obiektu. Chcemy, żeby był wyteksturowany w sposób tak jak na mapie hypsometrycznej. Wartości na samej górze są na czerwono, a wartości na samym dole są na niebiesko. Więc rozwiniemy sobie tutaj ten panel z dołu i przejdziemy do Shader Editor. Dodamy sobie nową teksturę i teraz będziemy dodawać sobie nody do naszego materiału. Na samym początku klikamy Shift A i w polu Search wpisujemy albo z menu Input, Attributes i Position wybieramy. Wybraliśmy to dlatego, bo w naszym obiekcie, jak przejdziemy sobie do tutaj zakładki Geometry Nodes, to mamy zapisane wektory naszych wierzchołków i wykorzystamy to do tego, żeby nadać teksturę naszemu obiektowi. Wracamy i tutaj, jak już mamy tego noda Attribute, to z pola Vector wyciągamy sobie i dodamy noda Separate XYZ po to, żeby wiedzieć, w którą stronę mamy rozciągać wartości. Tutaj widzimy, że jak to jest wartość X, to jeszcze ja tutaj, przez to, że mam tego Node Wranglera, to jak kliknę sobie Ctrl-Shift i lewym na Noda, to mogę mieć preview, to jaką wartość on daje. Więc tutaj mamy oś X, więc teraz jest tekstura w osi X. Tutaj jak sobie zmienimy, to będzie w osi Y, a jak zmienimy na Z, no to będzie w osi Z, czyli góra-dół. Czyli o to, o co nam chodziło. Następną rzeczą, którą sobie teraz dodamy, to będzie Map Range. Ten node Map Range będzie nam służył do przekonwertowania wartości shadera, tak żeby odpowiadało to wysokości obiektu. Jeszcze możemy dodać sobie noda Color Ramp, po to, że jak będziemy zmieniać wartości w Map Range'u, to nam będzie to od razu się wizualizowało. I ja sobie teraz ustawię tego Map Range'a w kolory mapy hypsometrycznej. I jak teraz mam już dodanego to Color Ramp, po to, żeby widzieć barwy hypsometrii, to jeszcze tutaj sobie na potrzeby naszej pracy na razie przestawię sobie to na constant. Te kolory teraz będą się zmieniały w taki dyskretny sposób, czyli nie będzie gradientu pomiędzy nimi, tylko będą przeskakiwać jak niejako w taki sposób, powiedzmy, stały. I teraz dodamy sobie górny zakres do naszego noda Map Range i to niejako będzie nam pokazywać granicę odcięcia tego czerwonego koloru. Czyli teraz mamy całą mapę na czerwono, a chcemy, żeby tylko wierzchołki gór było na czerwono. Więc tutaj musimy sobie dodać, najpierw dodam sobie noda value, dodamy sobie do tego noda value drivera. Więc w tym celu najpierw to udamy się tutaj do zakładki modifiers tego obiektu i w zakładce displacement
I klikamy sobie prawym na wartość strength i dajemy tutaj opcję copy data path. Teraz klikamy sobie prawym na value i dodajemy nowego drivera. I teraz w tym driverze tutaj z type zmieniamy na average value. I tutaj musimy wybrać obiekt, z którego będzie brana wartość. To zaznaczamy sobie pipetką na ten nasz obiekt. Przechodzimy znowu do edycji drivera i tutaj musimy zmienić sobie tego xa na single property. I wtedy w path wklejamy sobie to, co skopiowaliśmy sobie z tego displacement modifiera. I zmieńmy sobie nazwę tej wartości na strength. I OK. I mamy teraz tutaj w tym nodzie wartość, która jak zmienimy tą wartość tutaj, to ona automatycznie zmieni nam się też w shaded editorze. I teraz dodamy sobie do tego noda multiply. To jest, też można go sobie znaleźć jako math i tutaj zmienić tryb na multiply i tutaj zrobimy sobie coś takiego, że też dodamy sobie nowego drivera do tej wartości i to będzie scripted expression, czyli wpiszemy sobie własne wyrażenie. Wyrażenie, które będziemy chcieli tutaj wpisać, będzie to wysokość naszego terenu dzielona przez atrybut strength. I da nam to, że jeżeli będziemy chcieli przekopiować sobie ten shader do innego projektu, to powinna być bardzo łatwa adaptacja go do innego modelu terenu. Więc teraz, żeby wpisać to wyrażenie tutaj, to musimy się dowiedzieć, w jaki sposób jest przechowywana wartość wysokości naszego terenu. I jeżeli tutaj klikniemy sobie w okno widoku i rozwiniemy ten panel klawiszem N po lewej stronie i zmienimy sobie na item, to widzimy, że mamy zakładkę Dimensions i ona nam pokazuje wymiary tego obiektu. Tak jak poprzednio, mogliśmy sobie kliknąć na Strength i przykopiować sobie wartość, to tutaj nie możemy tego zrobić. W każdej innej wartości możemy kopiować to jako driver, ale tutaj nie możemy tego zrobić. Ale Blender przychowuje wartości wysokości, szerokości i długości jako lista, więc teraz sobie wpiszemy po prostu wartość z tej listy. Znowu musimy sobie zmienić na single property i tutaj zaznaczyć sobie znowu nasz obiekt. I tutaj path to będzie dimensions, nawias kwadratowy 2. I widzimy, że teraz wartość to jest 8000, tak samo jak tutaj wartość z. I to zmienimy sobie na z dimensions i w naszym wyrażeniu zrobimy sobie to, wpiszemy sobie wyrażenie takie, że teraz z dimensions podzielić na strength. Strength to jest ta wartość, którą wpisaliśmy tutaj w naszym nodzie value. I to wszystko jeszcze podzielimy sobie na 2. Na razie to nam nie będzie działać, ponieważ tutaj w tym driverze nie zdefiniowaliśmy, co to jest wartość strength. Więc dodajemy sobie nową zmienną. I tutaj wpiszemy sobie właśnie to strength. I jako obiekt wybierzemy znowu nasz model terenu. A jako path, no to wskażemy sobie znowu tutaj naszą wartość z modifiera. I jak uzupełniliśmy nasze wyrażenie, no to widzimy, że już mamy tak. Wartość z 8000 dzielimy przez wartość siły i to wszystko dzielimy później na 2, no i wychodzi nam 1000 ileś tam. I teraz to możemy sobie podłączyć do wartości from max. I zmieniła nam się mapa w taki sposób, jak mówiłem, czyli odcięliśmy sobie wartości górne, tak żeby tylko najwyższe szczyty pokazywały się na czerwono.
I teraz, żeby mieć jeszcze większą możliwość manipulacji tym, to możemy sobie skopiować tego node value. Zrobimy sobie dodawanie. Więc będziemy dodawać naszego drivera do wartości jakiejś tam i to później dodamy do tego node'a multiply. I dzięki temu możemy sobie teraz sterować tym odcięciem, w którym miejscu mają pojawiać się wartości czerwone. I teraz widzimy również, że przez to, że zmieniliśmy sobie color ramp na constant, to pojawiają nam się takie linie tutaj, bo jeżeli to zmienimy na przykład B-spline, to jest to takie większy gradient jest. Więc zmienimy sobie tutaj na razie na constant i teraz tą wartością możemy manipulować, żeby zmieniać w łatwy sposób poziom odcięcia. Możemy jeszcze dodać sobie nowego node'a też math i zmienić wartość na divide. Tutaj to jest skonstruowane w taki sposób, że literki pierwsze są podkreślone, więc jeżeli na przykład chcemy szybko zmienić tryb na mnożenie, to wystarczy, że wpiszemy multiply i zmienia nam się od razu na mnożenie, tak samo jak klikniemy D, to od razu zmienia się na dzielenie. I tutaj możemy sobie wpisać na przykład wartość 10 i wtedy to osłabia wartość naszego node'a value, więc trzeba będzie więcej przeciągać, żeby zmienić efekt. Więc będzie to takie troszeczkę bardziej łagodniejsze, bo jeżeli by tego nie było, no to nasze wartości są tak bardzo drastycznie zmieniane. To byłaby jedna rzecz. Możemy sobie teraz to opakować w jakieś opakowanie. Żeby zrobić coś takiego, to zaznaczamy sobie wszystkie nasze nody i klikamy Ctrl+J i dodało nam się takie opakowanie do tego. I teraz jeżeli klikniemy sobie F2, to zmieniamy nazwę tego. I dajmy sobie nazwę zakres góra. I teraz w analogiczny sposób musimy sobie zrobić zakres dolny, który będzie nam mówił, w jakim momencie mają pojawiać się wartości z samego końca skali, czyli te wartości niebieskie. Więc dodamy sobie node'a value. I tutaj sprawa już jest nieco prostsza, bo nie musimy dodawać tak dużo driverów. Wystarczy, że tutaj sobie na przykład wpiszemy wartość 200 i zmienimy sobie wartość tego. Ta wartość value to ona też powinna być driverem, czyli jeszcze raz sobie skopiujemy to. Dodamy drivera. No już zmienimy sobie nazwę na string, żeby nam się nie myliło i żebyśmy nie mieli różnych nazw w projekcie na to samo. I tutaj już nam ustawmy to na 200 póki co. I żeby to kontrolować, to możemy zastosować taki sam sposób jak dla zakresu górnego, czyli znowu skopiujemy sobie tego node'a, dodamy dodawanie, przesuniemy tutaj, to dodamy z tym, dodamy jeszcze sobie dzielenie jedno, tutaj też damy sobie na 10 i znowu możemy sobie teraz sterować, w którym miejscu mają pojawiać nam się wartości z końca skali. Ustawmy sobie to może na 1. Powiedzmy, że tak jest OK. I tak samo możemy to sobie opakować, żeby to było widoczne, uporządkowane. I mamy mapę prawie że wystylizowaną. Jeszcze teraz możemy sobie w końcu zmienić to na B-spline, bo tutaj mamy różne mody interpolacji, na przykład liniowy, no to będzie mniejsza siła tego gradientu, a B-spline to będzie to takie bardziej wygładzone. Ustawmy to sobie w taki sposób. Jeszcze możemy teraz zmodyfikować sobie troszeczkę nasz materiał. Dodamy sobie troszeczkę roughness, żeby odbijał mniej światła. I dodamy sobie jeszcze troszeczkę normal mapy, takiego bumpu, żeby zwiększyć ilość detali w naszym obiekcie. To na samym początku dodamy sobie noise texture. Jak mamy zaznaczonego tego node'a, to klikamy sobie Ctrl+T i od razu nam się dodały koordynaty obiektu i mapowanie. Zmieniliśmy sobie jeszcze z texture coordinates z generated na object. To możemy sobie zwinąć, żeby nie zajmowało dużo miejsca. I tutaj factor też dodamy sobie color ramp. Ctrl+Shift+S i lewy przycisk myszy, żeby nam pokazało, jak to wygląda. I chyba lepiej
było zostawić to na generowane. Bo teraz mamy lepszą możliwość ustawienia tego szumu i damy sobie powiedzmy skalę na 200. Zwiększymy sobie detal, troszeczkę podkręcimy to roughness. Wtedy jest takie bardziej chropowate ta powierzchnia i troszeczkę distortion. I teraz możemy jeszcze kontrolować to kolor rampą, żeby więcej wartości było czarnych, a więcej wartości było białych i to zwiększy nam kontrast naszego noda bump, który sobie teraz dodamy. Bump i tutaj kolor powinno być podłączony do height. Zrobiło nam się coś takiego i teraz noda normal podłączamy do normal i teraz to dajemy już do surface. Powinno nam się zrobić tutaj trochę chropowatości. Nawet jeżeli tego nie widać teraz, to później będzie to widać. Ja tutaj sobie jeszcze przeorganizowałem to. No, są lekkie chropowatości. Na razie jest za mała ilość detali na tym modelu, żeby to było tak dobrze widać. I też ten model jest bardzo duży, więc no, na sam koniec możemy tutaj sobie zwiększyć ilość tych detali w naszym modelu. I teraz mamy już bardzo, bardzo dokładny model odwzorowania terenu. Więc cały nasz shader editor wygląda teraz w taki sposób, że na samym początku wzięliśmy sobie wartość position za pomocą noda attribute, oddzieliliśmy wartość z, to później wzięliśmy do noda map range po to, żeby zmienić zakres naszych wartości i dodaliśmy sobie zakres dolny, czyli to, w którym momencie są odcinane wartości niebieskie, czyli te z samego dołu skali i w którym momencie są odcinane wartości czerwone, czyli sama góra skali. Zrobiliśmy to za pomocą driverów. Tutaj ustawiliśmy jako driver poziom siły z modyfikatora displacement, a tutaj wpisaliśmy sobie nasze wyrażenie, które jest skalowalne i jeżeli nawet zmienimy sobie wartość strength tutaj na modelu, ja tutaj jeszcze zmniejszę sobie dokładność tego, żeby nie było to takie obciążające dla komputera, to pozmieniały nam się wartości automatycznie w naszym shaderze i przez to kolorystyka pozostała w miarę taka sama. Ja tutaj wrócę do tego, do czego mieliśmy, czyli czterokrotne zwielokrotnienie wysokości. Jeszcze raz pokazuję cały shader editor, jak on wygląda. Tutaj o jeszcze takiej jednej rzeczy chciałem powiedzieć, że jak będziemy zwiększać siłę naszego rozciągania, zwiększać wysokość naszego modelu, to trzeba uważać na coś takiego, że przy zbyt dużej wartości siły zaczynają nam się obcinać najwyższe wierzchołki modelu. I jeden sposób na zażegnanie tego problemu to jest manipulacja wartością mid-level. Ja tam teraz na 100, ale jeżeli bym zwiększył tą wartość na przykład na 400, to już widzę, że tutaj mi się troszeczkę polepszyło z tymi wierzchołkami, ale chyba nadal są przycięte, więc możemy na przykład na 600 spróbować. I teraz już wyglądają chyba lepiej, ale też trzeba uważać z zwiększaniem tej wartości, ponieważ gdy zwiększymy ją za dużo, to wtedy tego jeszcze nie będzie teraz widać, ale jak będzie za duża, to wtedy te wartości z samego dołu zostaną ucięte i zostaną nam same wierzchołki. Więc nie można z tym przesadzać za bardzo i trzeba wyczuć, w jaki sposób ma to być ustawione. No ale stosowanie takiej dużej wartości siły to raczej myślę, że to jest rzadko stosowane. I teraz możemy przejść już sobie do renderowania, czyli dodamy sobie nową kamerę na scenę. Teraz możemy, jak wciśniemy Ctrl Alt i 0, to wyświetla nam się widok ten, który mieliśmy w tym momencie i musimy tutaj w ustawieniach kamery Clip Start i Clip End zamienić tak samo, jak to jest w naszym głównym widoku. Teraz ustawimy sobie kamerę,
Więc wciskamy Ctrl-Shift plus tylda i możemy wtedy poruszać się kamerą. I w tym trybie, jak kręcimy rolką od myszki, to kamera nam jeździ albo szybciej, albo wolniej. Więc ustawmy się. Klawiszem 0 przechodzimy do widoku kamery i jeszcze zmieńmy sobie tryb w ustawieniach kamery z Perspective na Orthographic. I tutaj musimy ustawić skalę, więc ustawmy sobie coś dużego. Może 10 000, no 100 000. Z panelu N w zakładce Item, jak mamy zaznaczoną kamerę, to wyświetlają nam się wszystkie jej właściwości, więc możemy tutaj sterować rotacją. Damy sobie ją na 0. Rotacja w osi Y tak samo na 0. Zablokujemy je sobie. Tutaj damy 180 na razie, ale nie będziemy tego blokować jeszcze. I zmieniamy sobie teraz wartość skali. I teraz już nie będziemy wchodzić w poruszanie się kamerą, tylko tutaj przez manipulację lokacją zmienimy sobie położenie naszej kamery. I jeszcze jedną rzecz sobie dodamy na scenę, mianowicie płaszczyznę. Przeskalujemy ją sobie, żeby zajmowała cały widok. I ta płaszczyzna nam doda taki fajny efekt. Ta mapa, ten model 3D, który zrobiliśmy, będzie rzucał taki fajny cień. I to zjedziemy troszeczkę na dół, żeby ten cień troszeczkę wystawał. Wchodzimy w kamerę. I jak mamy ustawioną kamerę, to możemy sobie jeszcze raz przejść do edytowania właściwości słońca. Możemy tutaj pobawić się ustawieniem tego cienia i rotacją słońca. Jeszcze taka jedna rzecz, to jeżeli mamy zainstalowany dodatek Sun Position, to tutaj w zakładce World nam się pojawi zakładka Sun Position i możemy przez dodanie w Sky Texture w tym miejscu na naszej tekstury słońca i nieba sterować słońcem w sposób bardziej realistyczny. Czyli jeżeli tutaj wpiszemy sobie teraz koordynaty geograficzne, mniej więcej chyba 49 jest zakopane, i możemy sobie teraz ustawić dzień miesiąca i rok i godzinę i wtedy będzie bardziej realistyczne świecenie, więc może dajmy sobie jakiś miesiąc typu listopad i żeby był taki bardzo długi cień, odjedziemy sobie trochę kamerą wyżej, żeby cały cień nam się mieścił, że teraz jest za dużo białego. Ja już ustawiłem sobie moją kamerę oraz to, w jaki sposób ma świecić słońce, i teraz możemy sobie już przejść do renderu naszego obiektu. Żeby wyrenderować tą scenę, to tutaj w zakładce render z tą kamerą możemy sobie zmienić ilość sampli, która ma być, i jeżeli tutaj sobie wszystko już ustawimy, no to renderowanie odpala się albo klawiszem F12, albo w zakładce tutaj render image. Więc teraz puścimy sobie render i zobaczymy, jak to wygląda. OK, wyrenderowało nam się i w taki sposób zrobiliśmy wirtualny model terenu w programie Blender, wyrenderowaliśmy go oraz stworzyliśmy dynamiczny shader, który zmienia się wraz z wysokością modelu. Dziękuję za uwagę, cześć!